Zapraszam na film mabikom.pl. A oficjalnym partnerem mojego kanału są Polskie Nici. Witam w odcinku z ozdobami bożonarodzeniowymi. Dziś zaprezentuję Wam wzór na sopelka. Sopelek jest mojego autorstwa. Ma 22 rzędy i około 15 cm długości. Do wykonania sopelka użyję szydełka 1,5 mm oraz kordonka w kolorze białym firmy Polskie Nici. Zaczynamy od pętelki i 5 oczek łańcuszka. Następnie w to 5. oczko, czyli ostatnie, tutaj wykonujemy 5 słupków podwójnie nawiniętych. Czyli wbijamy się w pierwsze nasze oczko, które zrobiliśmy po pętelce i robimy 5 słupków podwójnie nawiniętych. I rządek kończymy, łącząc się z pierwszym naszym słupkiem. Robimy oczko ścisłe. I tak wygląda nasz pierwszy rząd. To będzie taki ten czubek sopelka. Rządek drugi zaczniemy od 3 oczek łańcuszka na słupek i słupka w to samo oczko. Następnie 2 słupki w jednym oczku i w każdym kolejnym również po 2 słupki, czyli łącznie tutaj będziemy mieć 6 zwiększeń, po 2 słupki w każdym z 6 oczek. I rządek kończymy także oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. Mamy gotowy rządek numer 2. Rządek trzeci i 4 to 12 słupków w rzędzie, czyli zaczynamy od 3 oczek łańcuszka, a następnie wykonujemy słupek nad każdym słupkiem. Tak by mieć 12 słupków w rzędzie. Wykonujemy 2 takie rzędy. Mamy już wykonane 2 takie rzędy i tak prezentuje się nasz sopelek po 4 rzędach. Rządek 5 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i słupka w tym samym oczku. Słupek nad następnym słupkiem, 2 słupki nad kolejnym słupkiem i słupek nad następnym słupkiem. Tu motyw w tym rzędzie to 2 słupki w jednym oczku i słupek w kolejnym oczku, czyli zwiększenie i słupek. I tak powtarzamy 6-krotnie, by na końcu otrzymać 18 oczek w tym rzędzie. Rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem i mamy gotowy rządek numer 5.
Rządek 6 i 7 będzie to 18 słupków w rządku, czyli zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na pierwszy słupek, a następnie w pozostałe 17 oczek wykonujemy po słupku, czyli słupek nad słupkiem i tak całe okrążenie. I tak będziemy mieć w rządku 6 18 słupków i także tak samo wykonujemy jeszcze rządek 7, również 18 słupków. Mamy wykonany 7 rządków i sopelek wygląda tak. Rządek 8 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i oczka łańcuszka na łuk. Słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka, słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka, słupek nad kolejnym słupkiem, oczko łańcuszka i tak powtarzamy do końca rzędu. Słupek nad słupkiem pomiędzy oczko łańcuszka. Rządek kończymy oczkiem ścisłym, pierwszy słupek i mamy sopel po 8 rzędach. Rządek 9 będzie identyczny tak jak 8, czyli zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek, oczka łańcuszka na łuk, słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka, słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka i tak do końca rzędu. Słupek nad słupkiem i oczko łańcuszka. Rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwszy słupek i tak wygląda nasz sopelek po 9 rzędach. Rządek 10 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i 2 oczek łańcuszka na łuk. Słupek nad słupkiem i 2 oczka łańcuszka. Słupek nad słupkiem, 2 oczka łańcuszka i tak będziemy powtarzać całe okrążenie. Wykonujemy słupek nad słupkiem i 2 oczka łańcuszka pomiędzy. Słupek nad słupkiem, 2 oczka łańcuszka i tak wykonujemy do końca rzędu. Ostatnie 2 oczka łańcuszka, rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem i mamy gotowy rządek 10. Teraz rządki od 11 do 17 będzie to ten sam motyw, który mieliśmy w rzędzie 10, czyli wykonujemy słupek nad słupkiem, a pomiędzy 2 oczka łańcuszka. Czyli robimy teraz 7 rzędów, gdzie mamy słupek nad słupkiem i 2 oczka łańcuszka. Mamy już gotowe 17 rzędów. Sopelek wygląda następująco. Kolejne rzędy będzie to zmniejszanie sopelka. Rządek 18 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i oczka łańcuszka na łuk. Słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka, słupek nad następnym słupkiem i oczko łańcuszka. I ten motyw powtarzamy dookoła rzędu, czyli mamy słupek nad słupkiem pomiędzy oczko łańcuszka. Powtarzamy tak do końca rzędu. Ostatnie oczko łańcuszka, rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem i mamy gotowy rządek 18.
Rządek 19 będzie identyczny tak jak 18, czyli zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i oczka łańcuszka na łuk. Słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka. Słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka. I tak powtarzamy całe okrążenie. Ostatnie oczko łańcuszka, rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. Sopelek po 19 rzędach wygląda następująco. Rządek 20 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek, słupek nad słupkiem, słupek nad kolejnym słupkiem i tak powtarzamy słupek nad słupkiem dookoła rzędu, czyli łącznie w tym okrążeniu będziemy mieć 18 słupków. Ostatni słupek, rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. Mamy gotowy rządek 20, gdzie mamy 18 słupków. Rządek 21 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka i słupka w kolejnym oczku. Słupek nad słupkiem i motywem w tym rzędzie będzie zmniejszenie i słupek w kolejnym oczku, czyli najpierw robimy zmniejszenie. Zmniejszenie słupków wykonujemy robiąc słupek przerobiony tylko raz, nad następnym słupkiem również tylko raz i przez wszystkie 3 pętelki. Czyli tak naprawdę 2 słupki połączone górą i słupek w kolejnym oczku. I znów zmniejszenie i słupek w kolejnym oczku. I tak powtarzamy 6-krotnie, by na końcu tego rzędu trzymać 12 słupków. Ostatni słupek, rządek kończymy oczkiem ścisłym. Te pierwsze 2 słupki. Mamy zakończony rządek 21. Widzimy otwór tutaj, już został nam niewielki. Rządek 22 będzie to 12 słupków, czyli zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na pierwszy słupek, a następnie w każde kolejne oczko wykonujemy po słupku i na końcu otrzymamy 12 słupków. Ostatni słupek, rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem i również na tym zakończamy robótkę, czyli przeciągamy nitkę, odcinamy i nasz sopelek jest gotowy. Aby teraz go usztywnić, ja korzystam z długich balonów. Usztywnienie możecie zobaczyć w filmie pod tytułem Usztywnianie bombek. Tam usztywniłam bombkę, a później również usztywniam tego sopelka. Wkładamy balonik, nadmuchujemy i otrzymujemy tutaj taki sopelek. Przy usztywnieniu ja oczywiście usztywniam na cukier, tak jak już wcześniej wspominałam. Przy usztywnieniu tą końcówkę najłatwiej jest sobie przypiąć jeszcze do czegoś. Wtedy nasz sopelek będzie miał
ładny kształt tutaj na końcu. Tak jak tutaj w tym sopelku, niestety balon podczas suszenia mi się troszkę zepsuł i spuściło się powietrze i wyszło troszkę krzywe te zakończenie. Tak najlepiej jest właśnie sobie przypiąć do czegoś. Ja przypinam szpilkami do styropianu tą końcówkę, tak żeby nie przebić oczywiście balonu i wtedy nasz sopelek będzie wyglądał tak. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne filmiki z ozdobami świątecznymi. Pozdrawiam, Martyna z Maviką.